Jeśli dotarliście do zakątków internetu, jakim jest mój kanał, to zapraszam Was bardzo serdecznie na jedną z wielu podróży, które mam nadzieję razem odbędziemy, a pierwszą z nich będzie miasto w południowej Hiszpanii, nieco niedoceniane, chociaż z piękną architekturą, z piękną naturą i z niesamowitą historią. A miastem tym jest Cartagena. Zapraszam. Cartagena została założona w 229 roku przed naszą erą. Jak sama nazwa wskazuje, przez Kartagińczyków, a mianowicie jednego z wodzów Kartagińczyków, który wykazał się niesamowitą kreatywnością podczas nazywania swojego nowego miasta, ponieważ w swoim języku nazwał ją Nowe Miasto. Kartagińczycy nie cieszyli się zbyt długo ze swojego miasta, ponieważ w 19 lat po tym, jak to miasto założyli, przybyli tutaj Rzymianie. Zostało miasto odbite z ich rąk, a następnie przez długi czas rządzili Rzymianie, do czasu, kiedy panowanie przejęli Wizygoci, następnie Bizancjum, następnie znów Wizygoci, więc historia była dość skomplikowana. Następnie w 711 roku naszej ery przybyli tutaj muzułmanie, którzy podbili Kartagenę i panowali w niej aż do czasu przybycia Królestwa Kastylii w 1245 roku, po czym Królestwo Kastylii przekształciło się w Hiszpanię, którą znamy dzisiaj. Tak właśnie wygląda historia. Istnieje też pewna legenda, w której, jeśli wierzyć plotkom, do Kartageny jakieś 2000 lat temu przypłynął pewien jegomość, który był związany z osobą, którą prawdopodobnie znacie, a osobą, z którą był związany, był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus miał 12 apostołów i po swojej śmierci zostali rozesłani na, może nie wszystkie, ale na różne strony świata, po czym, jak się okazało, jeden z nich dotarł właśnie do Kartageny. Był to pierwszy z nich, który dotarł w ogóle do Europy. A tym właśnie apostołem był święty Jakub. Oto on. Prawdopodobnie słyszeliście kiedyś zlepek słów, jakim jest droga świętego Jakuba, więc to wszystko zaczęło się tutaj i święty Jakub, którego statua znajduje się właśnie za mną, jemu właśnie poświęcone jest miasto wyjątkowe, którym jest Santiago de Compostela, bo po raz kolejny według legendy i podań tam znajdują się relikwie właśnie z nim związane i co roku odbywa się pielgrzymka właśnie na jego cześć.
Świętemu Jakubowi nie jest poświęcony jedynie pomnik, który znajduje się obok portu. Jest poświęcona również parafia Świętego Jakuba, którą właśnie pójdziemy zwiedzić. Jestem właśnie pod kościołem Świętego Jakuba. Zaraz zobaczymy, czy uda się do niego dostać. Bo na razie z zewnątrz wygląda na zamknięty. Nie widać żadnej otwartej bramy. Zobaczmy. Tak się prezentują drzwi i wieża. I zobaczymy, czy uda nam się tutaj gdzieś dostać do środka, czy jest jakaś furtka. No i tak jak się spodziewałem, nic z tego nie będzie. Kościółek od frontu bardzo ładnie wygląda, ale tak jak większość kościołów w Hiszpanii, w ciągu dnia jest zamknięty, a otwierają go pewnie tylko na msze i uroczystości. Kościół Świętego Jakuba, a tutaj można przyjść na mszę zimową, bo taki mają rozkład. I jak ktoś jest zainteresowany, tutaj Camino de Santiago, droga Świętego Jakuba. Jeszcze ciekawostka, zaraz obok kościoła napis: z tego miejsca narodziło się dla Hiszpanii światło Ewangelii. Czyli możliwe, że faktycznie ten Święty Jakub tutaj był. Czemu nie? Ulica na cześć Agustina Eguroli. W Kartagenie miało miejsce wyjątkowe zjawisko, ponieważ w trakcie wojny domowej, która miała miejsce chwilę przed II wojną światową, została w Kartagenie zniszczona katedra, która jako jedna z niewielu nigdy nie została odbudowana. Wtedy nie wiedzieli jeszcze, co znajdowało się koło katedry, a zostało odkryte 40 lat później. Zaraz Wam pokażę. Tutaj fragment katedry od wewnątrz. Te 40 lat po wojnie wiele zmieniło, ponieważ katedra była zbudowana na wzgórzu, ale Hiszpanie, ani nikt inny, nie wiedział, co znajduje się pod tym wzgórzem. A to, co odkryli, może wprawić w osłupienie. Przed nami tył katedry, a właściwie jej szczątki. Mewy śpiewają. A tuż obok oto, co kryło się pod wzgórzem.
Jakby nie wystarczyło, że obok zburzonej katedry znajduje się amfiteatr rzymski, to zaraz na szczycie wzgórza mamy jeszcze zamek. Z pięknymi widoczkami, mam nadzieję, więc idziemy zobaczyć. Czai się na nas bestia. Jakby ktoś nie lubił chodzić, to może spokojnie przyjechać do Kartageny na zwiedzanie, bo na zamek można sobie wjechać windą. Dość wygodne. Według najnowszych badań geologicznych, które wykonali, jak się okazuje, pod budynkiem tym okrągłym, znajdującym się za windą, znajduje się najprawdopodobniej kolejny amfiteatr, który w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie zostanie wykopany i odrestaurowany, jako że już widzę, że jakieś prace tam mają miejsce. Także może to być kolejny punkt na Waszej liście do zwiedzania. Idziemy dalej. Niby zamek, a tutaj proszę. Paweł. A tutaj jeszcze kilka następnych. Wygrzewają się w słoneczku. Kolejny Paweł, tym razem z góry. Przed nami rzeźba założyciela miasta, kartagińskiego generała. O imieniu Asdrubal Piękny. W zamku jest muzeum, jakby ktoś chciał, to śmiało, zapraszam. Piękne ujęcie, w sam raz pod słońce. Tam na dole widać stary amfiteatr, a tutaj nowy. Możecie dać znać, jak uważacie, czy te plastikowe krzesełka wytrzymają dłużej niż ten stary, czy jednak nie. Idziemy stąd, bo już się zbierają jakieś chmury, jakby dementorzy nadciągali. Czas na nas. Zbieramy się. Zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Jesteśmy po raz kolejny w Kartagenie. Idziemy dzisiaj zobaczyć, jak wygląda jedno wzgórze, a właściwie to fort na wzgórzu i jakie stamtąd będą widoczki. Jesteśmy tutaj kolega Mario, który sprawdza dzisiaj swój sprzęt, bo dostał na święta, na święto Trzech Króli dostał wykrywacz metalu. Zobaczymy, jak ten sprzęt działa. No i zobaczymy.
Wzgórze, na które idziemy, a na które właściwie już dochodzimy, nazywa się Fajardo. I Kartagena, podobnie jak Rzym, została zbudowana na 7 wzgórzach. I jedno z nich znajduje się właśnie obok nas. I zaraz zobaczymy, jak wygląda fort na wzgórzu. En español. Español, que vamos a traducir. Me va a poner subtítulos. Sí. Hay un proyecto reciente que quieren construir esto en un hotel 5 estrellas. ¿Qué has encontrado? Un tornillo oxidado. Fenomenal. Maravilloso. Więc Mario testuje swój nowy sprzęt. Zobaczymy, czy znajdzie jakieś skarby. A tutaj placyk, na którym byliśmy przed chwilą na dole. Eso lo podemos ver por otro lado. Vale. A tutaj czyżby kuchnia? El comedor. A, no tak. Tutaj były wydawane posiłki, a tutaj stołówka. Wyszliśmy właśnie przez tamte schodki i Mario twierdzi, że tutaj kiedyś była łazienka dla żołnierzy i wychodzi na to, że chyba będzie chciał spróbować. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli jednak Mario się nie pomylił. Tutaj były łazienki i trzeba przyznać, że jak na widok z łazienek, to nie jest źle. Kolejne schody, wejście od drugiej strony. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Ładna hiszpańska posadzka. La cuisine. Otra cocina, ¿no? Quiero pensar que sí con esto. Parece que sí. I tutaj wydaje się, że mógł to być balkon któregoś z oficerów lub osób na wyższym stanowisku, bo taki balkonik z takim widoczkiem wydaje się, że do byle szeregowego nie należał. Cuidado ahí, que tienes un boquete. A ver.
Tutaj można sprawdzić, jak działa grawitacja. A tutaj widoczek na Cartagenę. Co my tutaj mamy? Ładne drzewko, chyba orzech, o ile się nie mylę. A tu wielkie nic. Nic nie zostało. Jak się okazuje, Mario naprostował, nie jest to orzech, tylko jest to figowiec. Bo Mario tutaj już kiedyś był i jako człowiek z doświadczeniem stwierdził, że tutaj kiedyś zbierał figi. Prawda? Verdad? Higuero. Higuera. Higuera. Puedes decírmelo. Aquí dentro de unos meses va a haber una carrera que le llaman la Ruta de las Fortalezas, que son unos 52 kilómetros subiendo por montaña por las 5 colinas de Cartagena. Wow. Y la gente, hay un máximo de 12 horas, pero o sea, los profesionales tardan sobre 3:30 por ahí. Entonces, Es profesionales increíble. como nosotros, casi. No, no, no. Yo ni andando. Za mną znajduje się wieża strażnicza, która w dawnych czasach, kiedy było to potrzebne, na przykład w czasach wojny domowej, dawała świetny widok na morze, na wszystkie statki, które wchodziły i wychodziły z portu. I dzięki temu gwardziści i żołnierze stacjonujący tutaj mogli dawać znać wszystkim innym jednostkom, na przykład na innych wzgórzach, informacje na temat tego, kto wchodzi i wychodzi z portu, czy jest to wróg, czy jest to swój. I dzięki temu mogli jeszcze lepiej bronić miasta. Tutaj wspomniana wieża. Tam kolejny fort na wzgórzu. Tam kolejne wzgórze z kolejnym fortem, na którym były działa, które mogły ostrzeliwać wrogie jednostki. I z tej strony to półkole, które widzicie. Tutaj ustawione były działa, które ostrzeliwały morze i potencjalnych wrogów, którzy wpływali do portu. Tutaj widać statki. Mario, ¿qué has encontrado? Esto ya está más que amortizado. I jak widać przed nami, w tamtym miejscu, wieża strażnicza, o której mówiliśmy przed chwilą. Tutaj półokrąg, gdzie stały działa. Dalej komin wentylacyjny, prawdopodobnie z bunkra, który znajdował się pod spodem. I tutaj kolejny półokrąg. Nie wiem, czy to słychać, ale w oddali może być słychać strzały. Dlatego, że tutaj w niedalekiej okolicy znajduje się jednostka wojskowa i prawdopodobnie żołnierze mają jakieś ćwiczenia. Tutaj kolejna wieża strażnicza w ruinie. Motoróweczki wpływają. Tam w oddali przed nami, nie wiem, czy będzie to dobrze widać, bo jednak trochę daleko, mamy rafinerię i strefę przemysłową. Także tutaj wiele kontenerowców wpływa
que tener pruebas. Si no hay foto, no has estado. Żaglówka wpływa, motorówka również. Przed nami port w Kartagenie i miasto. Żegnaj, forcie. No ¿De qué se ríe? No, no, habla, habla. Para no hacer ruido. Mira, no, mira, mira ahí. Coño. Dale al like.